Uwaga! Ten materiał przeznaczony jest dla widzów dorosłych, ponieważ treści w nim zawarte mogą wywołać strach, podwyższone tętno lub obrzydzenie. Jeśli wystarczająco Cię zachęciłem, to oglądaj dalej. Witaj, drogi widzu. Bardzo się cieszę z Twojej obecności. Zagrajmy w grę. Twoim zadaniem będzie zostawienie pod tym filmem lajka, komentarza oraz subskrypcja kanału FreakToys do czasu zakończenia tej recenzji. W przeciwnym razie obudzisz się w pokoju pełnym bootlegów z AliExpress. Okrutne, wiem. Decyzja należy do Ciebie. Czas zaczął płynąć. Korzystając z klimatu Halloween, postanowiłem zrecenzować jeszcze jedną figurkę z klasycznej serii horrorów Piła. A mowa tutaj o Ultimate Jigsaw od NECA. Zerknijmy na początek na opakowanie, gdzie na górze znajdziemy napis ile krwi zdołasz przelać, aby przeżyć. Natomiast poniżej umieszczono grafikę przedstawiającą nam jedną z pułapek Jigsawa, która rozrywała głowę na kawałki. Jeżeli obrócimy to opakowanie na bok, to tutaj znajdziemy kukiełkę Billiego oraz oczywiście logo producenta, czyli firmę NECA. Natomiast na drugiej stronie zauważymy już samego Johna Kramera. Jeżeli obrócimy to opakowanie do tyłu, to tutaj znajdziemy już tą figurkę z różnymi akcesoriami zawartymi w środku. Jak dobrze wiesz, te pudełko też jest otwierane. I po lewej stronie możemy znaleźć właśnie zdjęcie prezentujące nam Jigsawa oraz kukiełkę, natomiast po prawej stronie całą zawartość, którą znajdziemy w środku. I to tyle, jeżeli chodzi o te opakowanie, także pora je otworzyć i sprawdzić, jak te figurki prezentują się bez niego. Figurki z serii Ultimate od NECA tworzone są w skali 7 cali, a więc sprawdźmy zatem teraz, jak to przełożyło się na wysokość tej figurki w centymetrach. Otóż John Kramer mierzy 18 cm. Dla porównania ustawiłem tutaj 4 inne figurki z tej serii, a są to Ghostface z filmu Krzyk, Freddy Krueger z Koszmaru z ulicy Wiązów, Zakonnica z Uniwersum Obecności oraz Pennywise z filmu It. Jak widzimy, John Kramer świetnie tutaj pasuje pod względem wielkości oraz klimatu, ale jestem ciekawy, która z tych 5 postaci najbardziej kojarzy Ci się z Halloween. Daj znać w komentarzu. Przegląd akcesoriów zaczniemy od tych najbardziej podstawowych, jakimi są 3 dodatkowe wymienne dłonie, z czego 2 prawe, a są to lekko rozwarta dłoń oraz pięść, natomiast lewa to tylko pięść. Kolejnym takim akcesorium jest dodatkowa wymienna głowa, całkowicie pozbawiona włosów, ale za to z drobniutką białą brudką. Ta twarz przedstawia Johna po zdiagnozowaniu u niego nieuleczalnej choroby. Z bardziej widowiskowych dodatków znajdziemy tutaj wiernie odwzorowaną pułapkę, której grafika znajdowała się na opakowaniu. Poziom detali jest tutaj niesamowity. Pułapkę można bez większych problemów zakładać innym figurkom na głowy, odtwarzając przerażające sceny z filmów. Skoro jest pułapka, to nie mogło zabraknąć też dyktafonu, na który John nagrywał swoje przemyślenia. Mały, ale jakże cieszy oko. John Kramer działał też pod pseudonimem Jigsaw, którego specyficzny kostium też tutaj się znalazł, a jest to długi materiałowy płaszcz w czarnym kolorze z czerwonymi wstawkami. Płaszcz posiada kaptur i jest zapinany na rzep. Poza płaszczem jest też wysuwane ostrze niczym u Altaira z gry Assassin's Creed, które mocujemy na nadgarstku, oraz kultowa świńska maska z długimi włosami, którą przyczepiamy zamiast głowy. W komplecie prezentuje się to bardzo przerażająco, w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Ale do dopełnienia całości producent dorzucił tutaj jeszcze kukiełkę Billiego na trójkołowym czerwonym rowerku. Billy nie tylko jest świetnie wyrzeźbiony i pomalowany, ale do tego też pozowalny. A więc głowę kukiełki możemy obrócić o 360 stopni, podobnie zresztą jak ramiona, a do tego możemy je unosić od i do ciała, a także obracać w nadgarstku. Nogi również są ruchome, możemy je unosić do góry, w tył, na boki, a także obracać stopami dookoła. Więc bez większego problemu umieścimy tą kukiełkę na rowerku. A propos rowerka, tutaj również kółka są ruchome, wszystkie działają, więc nie będzie problemu z poruszaniem się po płaskich powierzchniach. Niestety pedała nie działają, kierownicą też nie skręcimy, ale to chyba nie jest tak bardzo potrzebne.
NECA wykonała tutaj niesamowitą robotę, za którą należą się wielkie brawa. W tym zestawie zawarto wszystko to, czego wymaga postać Johna Kramera. Nic dodać, nic ująć. Sama figurka Johna Kramera również prezentuje się niesamowicie, począwszy od głowy, gdzie znajdziemy pięknie odwzorowaną twarz aktora wcielającego się w Jigsawa, którym jest Tobin Bell. Zarówno na tej twarzy, jak i na tej dodatkowej rzeźbienie i malowanie to czysta perfekcja. Co do reszty ciała, to jest ono pokryte czarnymi ubraniami, gdzie na górze jest to luźna bluzka z długimi rękawami, natomiast dłonie zakrywają skórzane rękawice. Spodnie to czarne dżinsy bez paska, których nogawki swobodnie opadają na skórzane wiązane buty. Niby strój prosty i zwyczajny, ale za to dopieszczony w każdym szczególe. Koniecznie musimy sprawdzić jeszcze pozowalność tej figurki, a więc głowa i szyja znajdują się na stawach kulkowych, co daje nam bardzo ładny zakres ruchu. Ramiona możemy obrócić o 360 stopni, unosić od i do ciała. Poza tym w łokciu mamy podwójny staw i tutaj również to zgięcie jest bardzo fajne. Dzięki temu stawowi możemy też obracać delikatnie w bicepsie na boki oraz w przedramieniu dookoła. Nadgarstki również są ruchome, możemy je obracać dookoła oraz pochylać w przód i odchylać w tył. Talia to już 2 punkty i są to stawy kulkowe, dzięki którym również talia jest bardzo ładnie pozowalna. Nogi możemy unosić do góry, w tył, na boki. Dodatkowo możemy też obracać tutaj w biodrze. W kolanie niestety tylko pojedynczy staw, ale dzięki niemu też możemy obracać nogą na boki. No i na koniec zostały nam stopy, góra, w dół, na boki oraz dookoła. Chociaż nie dużo, ale jak najbardziej to wystarcza. A więc jak sam widzisz, NECA potrafi zrobić bardzo fajne figurki. Podsumowując, uwielbiam figurki od NECI. Zawsze są świetnie wykonane, bardzo dobrze pomalowane, dosyć dobrze pozowalne, a do tego mają te niesamowite akcesoria. W połączeniu z serią filmów grozy pod tytułem Piła wyszła ta niesamowita figurka, jaką jest Jigsaw. Wszystko tutaj ze sobą współgra i nie ma do czego się tutaj doczepić, a więc ocena może być tylko jedna. 10 na 10. Jeśli jeszcze nie widziałeś tych filmów, to polecam nadrobić je na Halloween, a wtedy na pewno zechcesz mieć tą figurkę w swojej kolekcji. Przypominam tylko, że Twój czas na łapkę w górę i suba zaraz się skończy, więc wiesz co robić. Cześć!